Teraz tutaj, jak się to będzie zachowywało. Ok, tutaj włączamy na przycisk. Pierwsze koty za płoty. To jest redukcja cal na 1/2 cal. Złączka PEX 1/2 na 16. Okay. Weź na mniejszy. No, jak tak, najmniejszy. ale jak się całkiem wyłącza, to mi piecyk gaśnie. No dobrze, czyli widzicie, ta oryginalna słuchawka pękła przy dokręcaniu. Ale to dlatego pękła, że po pierwsze to jest plastik. Teraz jeżeli chodzi o gaz, butla zakupiona tutaj we Włoszech. Reduktor gazu zakupiony w Polsce. Po 23 euro. Wyciąłem otwór wyżynarką pod zlew. Zawsze towarzyszy guma. Teraz rozumiesz moje życie. Czy chodzimy w krzaczki, czy kopiemy dołeczki? Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Jak widzicie, nowa instalacja, jeżeli chodzi o zasilanie naszego prysznica. Asia miała naprawdę dobry pomysł. Gratulacje, żona. Co się zmieniło? Dodaliśmy nowy hydrofor, który wytwarza około 3 bar. Dlaczego 3 bary? Dlatego, że oglądaliśmy filmiki i takie małe pompki na 12 V pod piecyk gazowy, który za chwilkę Asia Wam pokaże, były zbyt małe, po prostu zbyt małe ciśnienie wytwarzały i nie dało się sterować temperaturami, więc kupiłem taki hydrofor 3-barowy i 250 W tylko pobiera. I tutaj szybki update, jeżeli chodzi o pobór watów tego hydroforu. Teraz aktualnie z Fossibota pobierane jest około 32 W. Jak krzyknę do Asi, powiem, żeby już uruchomiła wodę, uruchomi się właśnie hydrofor i zobaczycie, ile realnie pobiera. Asiu, trzeba to wychodzi, lodówka się włączyła. Asia teraz uruchomiła wodę i czekam, aż się hydrofor uruchomi. O, uruchomił się hydrofor. Było 3 W, zobaczcie, 378, 387, 397. Zobaczmy, ile sekund. Teraz cały czas hydrofor pracuje. Przestał pracować. Ok, spadło do 3 W. Także widzicie, ile wat realnie pobiera ten hydrofor. No i butla gazowa. Teraz jeżeli chodzi o gaz. Butla zakupiona tutaj we Włoszech. Reduktor gazu zakupiony w Polsce. No i w Polsce też zakupiłem redukcję z włoskiej butli na reduktor właśnie polski. Tu we Włoszech też moglibyście już kupić bezpośrednio tak naprawdę reduktor gazu włoski. No ale chciałem się przygotować, żeby jak najszybciej uruchomić tutaj tą wodę. No i z reduktora wąż prowadzi do ogrzewacza przepływowego. Od drugiej strony już Wam pokazuję. Od drugiej strony przewód, który właśnie wchodzi tutaj do gazu, był gotowy razem z tym reduktorem. Kupiłem gotowy ten przewód właśnie, który w ten sposób wygląda, żeby się nie męczyć. Tutaj jeżeli chodzi akurat w tym piecyku, to gwint do gazu jest 1/2 cala. Podłączenie w tym piecyku, jak widzicie, jest dość proste. Tutaj jest właśnie gaz, jak Wam wspominałem. Tutaj jest wyjście wody na słuchawkę, a tu w tym miejscu jest wejście wody. Macie zresztą napisane water in, water out, gas in. Tak to właśnie wygląda w tym ogrzewaczu przepływowym. Teraz będę podpinał tą rurkę do hydroforu i wrzucał do zbiornika, ale zbiornik najpierw musimy napełnić. Wczoraj byliśmy w naszym ulubionym miejscu do tankowania. Dzisiaj mamy dzień gospodarczy. Gdzie jedziemy? Tak, jedziemy zatankować wodę do zbiorników. A tu jest duży, wygodny parking. Tak jest, jesteśmy sami. A tu jest nasza Punkt czerpania wody. fontanienka z bardzo łatwym dostępem do wody.
Kiedy odkryliśmy ten punkt, uznaliśmy, że ta panorama i ten widok na tamtą starszą część miasta, miasteczka jest o wiele ładniejszy. Tak. No dobra, tankujemy. Więc doleję wody, bo akurat my jak już dojechaliśmy, to było po deszczach, więc nie naleciało nam tu, a dodatkowo to mieliśmy węża. Utopił nam się wąż i trzeba było po prostu wszystko Bo wylać. niestety tutaj była taka mała dziurka. Tak, ale mamy na to metodę. Tak. Tak jest. No więc musieliśmy wylać całą wodę. Tak. A tam zobaczcie, Asiu, pokaż, jest podłączony cały ogrzewacz wody gazowy. Ja nie jestem hydraulikiem, natomiast przed przyjazdem tutaj cieszę się bardzo, że pojechałem do mojego hydraulika z naszej miejscowości. Janku, dziękuję, pozdrawiam. Janek mi wszystko przygotował, pokazał, jeszcze ponagrywałem sobie filmiki, więc jak chcecie skorzystać z porad i metod naszego hydraulika, to teraz puszczę Wam filmik. Zobaczcie, jak Janek to podłączał. Można nawet mocno ręką I dokręcić. też wystarczy. Tu jaki gwint jest właśnie, który... Calowy. Calowy. W doprowadzanie wody, tak? Wchodzi Tak. calowy gwint, ok. Gdyby mi coś pękło, to tak po prostu pytam. I to jest średnica 25. 25, ok. A tu jest gwint zewnętrzny calowy. Ok, dobra. A tu jest średnica rury też 25, a gwint zewnętrzny 3/4 cala. I tu dokręcamy ten zawór, tak? Zwrotny. Tak, na drugim końcu. Na drugim końcu. Tu wchodzi woda, gdzie się wciska guzik. Aha. A przykręcamy od drugiej Z strony. drugiej strony, tak. Bo tu się nie wepchnie guzika. A, ok. No to właśnie to istotna informacja. Tak. No jest strzałka. Na tym akurat tutaj nie Nie ma. widzę, ale powinna być. O, jest. O, jest strzałka faktycznie. Tak. Mhm. Okay. Kręcamy tak, żeby ze 4 nitki gwintu weszły, tak? Tak. Mhm. Okay. By się panu rozpadło na części. O, że wyszłoby ta cząstka i to by wyleciało. No to trzeba to, powiedzmy, żeby się nie ubrudziło, włożyć. I to włożyć. Okay. Dobra. To przy wyciąganiu rury. Różnie w życiu bywa, tak. Ok, zewnątrz faskę po ucięciu niebieskiej rury. I składamy tak. Można posmarować ludwikiem. To dosuwamy. Dokręcamy. I wystarczy ręką. Ok, super. Mocno ręką. I to idzie do wody. Dobra. Już zawór jest z drugiej strony. Tutaj hopsa. Dobra, mamy to. Do wody, tak jest. A to podłączymy do pompy. Ok. To sama historia. Tym stożkiem cieńszym do niebieskiej nakrętki. Tak jest. Wsuwamy. Wsuwamy. Dosuwamy. I skręcamy. I gotowe. I gotowe. Super. To jest redukcja. Cal na 1/2 cala. Okay. Cała jedna, druga. Tak, a to jest złączka PEX 1/2 na 16. Ok, dobra, mamy to. Tylko to poskręcam na paku. Tu pan sobie faskę tak zrobi. O, takim niezbyt bardzo ostrym nożem i nie bardzo tępym. Tak, Rozumiem. ale to tylko, bo widzi pan, taka, tu, ja już zrobiłem tu taką Widzę. faskę. O, Jest. to pan sobie tak naokoło i z tej strony też tak, jak będzie po piłce, to będzie ostre, wie pan, to tak Zeskrobać. i pan sobie przytnie, ile będzie trzeba. Jasne. Tu można maznąć ludwikiem. Ok. Od naczyń. Jasne. Płyną tam. Ja tak nauczyłem się ludwikiem. Tak, tak, no jeszcze z tych czasów, gdzie Ludwika pamiętam, także. Przytrzymujemy tu kluczem i tu dokręcamy. Ok. Tak, Dobra. jak się założy, to tak trochę, wie pan. Tak. Też nie za mocno. Nie, no. Tak. Na wyczucie. Nic więcej uszczelniać nie trzeba.
Nie, no tylko mówię, jak po ucięciu tą faskę trzeba zrobić, bo Koniecznie. inaczej zepsuje te o-ringi tutaj, te uszczelki. Rozumiem. A te uszczelki są już w komplecie z tym, już nawet się nie dobierze. Dobra, okej. Zakładamy To jest nakrętkę, o-ring jakiś? pierścionek zaciskowy. Pierścionek zaciskowy, okej. Tak, na razie wsuwamy dalej. Też można posmarować ludwikiem. Mhm. Na uszczeleczki Wsadzamy wchodzi. do końca, dosuwamy pierścionek i przykręcamy. I już. Do odkręcenia trzeba przytrzymać drugim tu kluczem. I teraz odkręcamy. Tak, tak to odkręcimy, bo wiadomo, nie będę teraz tego wiózł. Może na sprawdzenie puścimy. No. Spoko, no pewnie, pewnie. A ona trochę jest elastyczna. Tak, tak, to może pan sobie wygiąć. Złączka Apex 16 z gwintem wewnętrznym 1/2 cala. Okej. I tyle. I w to rurka ma wejść tylko? Tylko rurka, tak. Tak samo jak Jak to? jak to. Okej, dobra. Ten gwint, żeby lepiej się pakuła trzymała? Żeby się pakuła, tak. Trzeba podrapać. Najlepiej brzeszczotem. Okej. I nakładamy oczywiście w tym samym kierunku. W tym samym. Sporo pan daje, nie? Panie Janku, tej pakułki? No tak trzeba z wyczuciem. No właśnie, to zawsze tą pakułę samą bez żadnej pasty. A ta pasta jakoś, ona się utwardza, czy ona elastyczna jest? Nie, ona daje poślizg przy dokręceniu, jednocześnie uszczelnia, bo ona dostając wody puchnie. Rozumiem. Czyli tu trzymam, a tu dokręcam tą rurkę białą. I tyle. Kręcimy w ogóle to. To muszę to nałożyć. A to jest to sama. Okay. To jest to samo. To jest ten PEX, ten sam. PEX. Okej, dobra. W peksie robimy faskę wewnątrz. Wewnątrz rury. Wewnątrz rury. Dobra. A w niebieskiej faskę robimy na zewnątrz rury. Ile? 1/2? 1/2 cala. 1/2 cala. Dobra. Od słuchawki jest 1/2 cala. I tutaj do gazu mamy też 1/2 cala gwint zewnętrzny. zewnętrzny. Dobra. No bo butla będzie połączona wężykiem. Tak. Do tego reduktora i do butli. O, cichutko chodzi, fajnie. No ona tak przy wyższym ciśnieniu piszczy. Aha. Pobiera wodę. Pobiera. Ok. Czyli dobija do... Ale to ustawimy na tak więcej. Ok. Teraz to muszę dokręcić, bo jest niedokręcone. I to się fachowo jak nazywa? Wyłącznik ciśnieniowy. Wyłącznik ciśnieniowy, ok. Był niedokręcony po zakupie, trzeba dokręcić. I teraz jak dokręcamy w prawo, to podnosimy ciśnienie, żeby wyżej wskazówka szła. Włączamy z prądu i dopiero przykręcamy. Włączamy. Ok, najpierw doleję wody, a później zobaczymy. Sam jestem ciekawy, czy to w ogóle wszystko się sprawdzi. No, podłączałem, podokręcałem, tak jak Janek, widzieliście, nam pokazywał, więc mam nadzieję, że to wszystko się sprawdzi. Ale ok, najpierw doleję wody i zobaczymy za chwilkę pierwsze uruchomienie. Ok, najpierw wkładamy rurkę do wody. Zobaczcie, zawór zwrotny jest tutaj na końcu, tak nasz hydraulik to robi. Nie robi zaworu zwrotnego zaraz przy wyjściu z pompy.
Ze względu na to, że on wtedy jest w stanie ocenić, gdzie jest jaki element uszkodzony w tej całej instalacji, bo jak jest zawór na końcu, tak rurka by pękła, to wtedy wiadomo, że trzeba rurkę wymienić, a nie kombinować. Także zawór zwrotny do środka. Musimy zanurzyć rurkę w wodzie. No i zalewamy teraz najpierw rurkę. Okay. Nasuwamy na pompę. To, że się trochę wylało, to nieważne. Wsuwamy i nakręcamy. No dobra, chyba ok. Zobaczymy w praniu za chwilę. Teraz zalewamy pompę, jakbyś mogła przybliżyć. Musimy to odkręcić na płaski i tak zalewamy, żeby było zalane do pełna. Chyba zalane. Tak, zalane. No i dokręcamy z powrotem. I też nasz hydraulik wspominał, żeby nie dokręcić za mocno. Tak na wyczucie. Ok. Na razie gaz zostawiamy. Zobaczymy, czy pompa się uruchomi i wypełni całą instalację wodą. Także sam jestem ciekawy, czy nigdzie nie ma jakiegoś ząka. Przewód pociągnięty z Fossibota, przedłużacz. No i uwaga, chwila prawdy. Zobaczymy. Nie słychać żadnych jakichś złych historii. To weź spróbuj słuchawką zamknąć. Zamknięte? Ok. Leciała woda przez słuchawkę, ale ok, ciśnienie się teraz dobija. No i dobiło. Prawie do 3 bar tam dobija. I zakres będzie od 2 do 3 bar. No teraz widać, że woda wylatuje nam przez słuchawkę. Będziemy na pewno musieli zmienić słuchawkę. Ok, odkręcam gaz. Teraz zobaczmy. Odkręcimy gaz. Dobra, gaz już poszedł. No i zobaczmy teraz tutaj, jak się to będzie zachowywało. Ok, tutaj włączamy na przycisk. No i zobaczmy teraz. Ok, pierwsze koty za płoty, pierwszy dymek poszedł w górę, ale ok, grzeje. No możesz teraz sobie spróbować ustawienia, Maszaś. Jaka gorąca. Coś, zobacz, jak się pali dziwnie na górze. Nie się wypala pewnie. Pierwsza taka, wiesz, farba. Pompa się już uruchomiła. Tutaj po prawo ustawiasz woda minimum, maksimum, tak? Tak. I teraz staram się zobaczyć, przy jakiej jest. O Jezu, jaka jest wspaniała. 37. A tam wziąłeś minimum na minimum gazu. Tak. Żeby ustawić sobie temperaturę, tu ustawiłam na tak, no 1/3 przepływu wody, a tu prawie na minimum grzania i dla mnie ta woda jest idealna. Ma około 30, no 9-40 stopni. No i ciśnienie, jak widzicie, jest duże. Spróbuj ustawić na jakąś taką słuchawkę na mniejszą, żeby mniejszy przepływ był. Myślę, żeby weź na mniejszy, no jak najmniejszy. Tak, ale jak się całkiem wyłącza, to mi piecek gaśnie. No dobrze, czyli widzicie, też jakiś przepływ wody musi być, bo jak weźmiemy na najmniejszy przepływ, żeby wodę zaoszczędzać, to niestety
ale Wyłącza się piecyk. No dobrze, to mamy to. Mamy ciepłą wodę. Brawo, żona. Szybki upgrade. Jak widzicie, ta oryginalna słuchawka pękła przy dokręcaniu. Ale to dlatego pękła, że po pierwsze to jest plastik, a po drugie nie dałem ani paku, ani taśmy teflonowej. I zrobiłem upgrade na słuchawkę ogrodową. Ale tym razem, za pierwszym razem też mi się nie udało i też tutaj przeciekało, ale jak widzicie, tam taka biała taśma to jest właśnie taśma teflonowa, bo paku nie miałem, ale na szczęście wziąłem taśmę teflonową. No i póki co na razie nie przecieka. No a dzięki temu mamy kontrolę nad tym, żeby ta woda sobie spokojnie leciała. Pompa się naładowała, słuchawka ustawiona. Naciskam słuchawkę, ciśnienie super. Piecyk się odpalił. Przy tym przepływie daje nam 36, 37, 38, 39, 40 będzie. I zobaczymy, ile litrów schodzi z jednego doładowania. Tutaj mamy litry. Na razie prawie 2 litry zeszło. Temperatura 40 stopni przy takim ustawieniu. Myślę, że jest w porządku. Zobaczymy dokładnie. Ok, 2,2 litra. Czyli 2,2 litra schodzi. Czyli myślę, że na dwóch doładowaniach około 4 litrów powinniśmy dać radę. Spoko. Czyli praktycznie będzie tak. Jedno naładowanie 2 litry to będzie na moczenie się, a drugie odpalenie pompy będzie na spłukanie. Także myślę, że około 4 litrów, 4,5 będzie nam schodzić na prysznic. No i kolejny update po 1,5 miesiąca użytkowaniu tego prysznica, tego ogrzewacza. Okazało się, że jednak zużywamy 4,5-5 litrów wody na moczenie się, a kolejne 5 litrów wody na spłukanie, czyli tak naprawdę schodzi nam około 10 litrów na prysznic dla jednej osoby, tak żeby na spokojnie można było się wykąpać. Także Wana, tak naprawdę schodzi nam 10-12 czasem, nie? Jak się nakłada odżywkę, to jeszcze dodatkowe 2 litry na pewno na kolejne spłukanie włosów. Tak u mnie. U Przemka w sumie w ogóle nie schodzi na mycie włosów. Tak, ok. Jak chcecie sprawdzić, czy instalacja jest w porządku, czy nigdzie Wam nie przecieka, to patrzcie sobie na manometr. Jak stoi wskazówka cały czas w tym jednym miejscu, mi stoi tak cały czas na 2 i 2 kreski 2,5 pomiędzy drugą a trzecią, tą mniejszą. No i jeszcze modyfikację zrobiliśmy taką, że daliśmy tutaj siateczkę, żeby nam komary żadne nie wpadały, a jednocześnie jak nas nie będzie, to żeby woda mogła sobie wlatywać do zbiornika deszczowa. Także prosto z rynny. Po skorzystaniu z prysznica wypinam przewód, żeby w razie czego jakby jakaś nieszczelność była, nie pobierała mi wody na darmo ze zbiornika. No i zakręcam gaz. W butlach włoskich C to jest zakręcenie, a odkręcenie. Jak to po włosku, Asiu? C i A? Pochwal się. C to chiuso, zamknięte, a aperto, otwarte. Tak jest. I po skorzystaniu z prysznica tak to będzie wyglądało. Ok. Po wykonaniu nowej instalacji wodnej wykonaliśmy jeszcze daszek nad prysznic po to, żeby po prostu nie padało na ogrzewacz przepływowy gazowy, a także na hydrofor. Do zbudowania daszka wykorzystaliśmy jako podpory aluminiowe wsporniki, które miały posłużyć mi do zamontowania panela fotowoltaicznego, ale zdecydowałem się, że panel fotowoltaiczny zostanie na ziemi, żeby mógł łatwiej nim sterować, aby wykorzystywać na maksa słońce. Daszek wykonaliśmy z płyty z poliwęglanu, a Asia wpadła na pomysł, żeby zakryć tą płytę matą słomianą. Wsporniki przykręciłem do elewacji na wkręty rozporowe do betonu, a sam daszek przykręciłem na śruby. Przetestowaliśmy go już przez ponad 1,5 miesiąca. Były silne wiatry, daszek wytrzymał. Dzięki temu czujemy się bardziej komfortowo podczas brania prysznica
No i mamy taką łazienkę pół otwartą, pół zamkniętą. Ale najfajniejsze, że łazienka na dworzu, co daje duże poczucie wolności. Kończymy naszą zabawę z daszkiem. Asia wymyśliła słomę. Myślę, że fajnie to wygląda. Nawierciłem otwory. Asia teraz te nitki, sznurki, które są przy tej słomie, wykorzystujesz, tak? A z drugiej strony przykręcone jest na czarne wkręty, bo już nie miałem krótkich w ocynku. No ale myślę, że faktycznie teraz wygląda to o wiele lepiej w klimacie plażowym. Także nie widać tego poliwęglanu brzydkiego, tylko ta mata słomiana zasłania. Tu mamy matę bambusową. Gitarra. Po wykonaniu prysznica, co było oczywiście po przyjeździe dla nas priorytetem, zabrałem się za montaż zlewu w blacie. Kupiłem gotową klionkę z drewna iglastego Santo Stefano di Camastra. Najpierw dociąłem blat na długość, następnie odrysowałem kształty zlewu na klejące. Następnie od obrysowanego kształtu przesunąłem się do środka o centymetr, no po to, żeby zlew miał się o co opierać. Nawierciłem 4 otwory, wyciąłem otwór wyżynarką pod zlew. Oczywiście blat jeszcze wyszlifowałem i pozbyłem się ostrych kantów. Później już po zamontowaniu zlewu zaolejowaliśmy go jedną warstwą oleju. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z toalety porannej oraz zmywać w nim naczynia. No i zacząłem montować naszą nową instalację wodną pod zlew. Ok, zlew zamontowany. Teraz będę montował wylewkę i tu będzie trochę kombinacji, troszeczkę trzeba było pomyśleć. Najpierw zamontuję wężyki do wody, z tym, że jeden wężyk, jak widzicie, jest zaślepiony właśnie w tym miejscu, ze względu na to, że po prostu nie będzie tutaj ciepłej wody, tylko zimna. Drugi wężyk idzie, zobaczcie, do wylewki, będzie przykręcony rurką taką plastikową, będzie szedł do takiej właśnie pompki, która będzie pompowała nam podczas uruchomienia do Fossibota na 12 V, będzie pompowała nam wodę z jakiegoś zbiornika od dołu. Montuję wężyki, no i zobaczycie później, jak to działa. Jedno jest zaślepione, przykręcone do wylewki. Drugie, tutaj Jasia wpadła na pomysł, żeby dać trytytkę, bo ten wąż, jak widzicie, był dość długi i tej pompki nie za bardzo dałoby się zanurzyć, więc Jasia wpadła na taki pomysł, żeby tu na trytytce powiesić. Ja teraz przewód skróciłem, bo był 2 razy dłuższy. Przykręcamy pompkę do wężyka. Cybancik i to wszystko. I będziemy mogli przetestować za chwilkę, czy ten system działa. Ok, zamontowany zlew z prowizorycznym blatem. No i robimy teraz test. Tam jest pompka. Pompkę wrzucamy do garczka z wodą. Wystarczy, że ona się troszeczkę zanurzy i od dołu tam pobiera. Oczywiście będziemy kupować zbiornik, ale na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pompka idzie, przewód zasilający idzie tu i na 12 V wchodzi Fossibota. No i teraz uruchomienie następuje poprzez naciśnięcie, uruchomienie zlewu następuje poprzez wciśnięcie właśnie zasilania 12 V. Ale zanim to zrobimy, to ważna rzecz, ta pompka jest pompką przepływową. W związku z tym tu musi być cały czas zlew odkręcony. Także zobaczymy, czy nigdzie nie będzie przeciekać. Pierwsze uruchomienie, zobaczmy, jak to pójdzie, czy pompka zadziała. Dobra, pompka ruszyła. O, i woda coś tam leci. Ok, małe ciśnienie. A pompkę wziąłem taką 1,5 bar. Polecały osoby, które łódkami pływają. No ale to ciśnienie widać jest dość małe. Szybki upgrade naszej instalacji wodnej pod zlew. Kupiliśmy zbiornik 10 litrów, wąski, a wysoki, żeby ta pompka się zanurzyła. Pompka jest zanurzona tam razem z przewodami. W sklepie powiedział, że to bidon.
Tak, że to bidon. No i wiaderko kupiliśmy do odpływu i rurkę nową, taką, która się, wiecie, ugina, wygina, żeby można było sobie do wiaderka ją fajnie włożyć. Przed chwilą próbowaliśmy uruchamiać, ale niestety przewód był zepsuty, bo wcześniej kombinowałem z takim przewodem do zapalniczki, do samochodu, ale gdzieś był poprzerywany i nie działał. No i zamieniłem z Fossibota na nowy przewód. No i działa. Słuchajcie, działa i teraz pamiętacie przy pierwszym uruchomieniu, że mówiliśmy o tym, że jest małe ciśnienie. To ze względu na to, że właśnie ten przewód zepsuty gdzieś nie przewodził dobrze i nie wykorzystywał pełnej mocy tej pompki. A teraz Asia, odpalaj. Testujemy. Uwaga, odpalam. Asia myje ręce. Tak jest. I elegancko. Jak widzicie, super. Czyli tak, zlew jest cały czas odkręcony. Uruchamiamy tutaj w Fossibocie po prostu zasilanie 12V. Zapalniczka na stałe wpięta i tak się uruchamia wodę. No jak widzicie, woda tu sobie spływa. Nawet dość szybko, bym powiedział. Próbujemy może jeszcze zmniejszyć trochę. Coś takiego. No i pobiera sobie pompeczka z tego zbiornika. Tutaj sobie leci, tutaj spływa. No i działa. Mamy dzięki temu właśnie zlew. Tam wyłączamy. Ops. No i kran cały czas uruchomiony. Brawo, żona piona. A w kuchni nastąpiły jeszcze takie zmiany, że zamontowaliśmy kuchenkę gazową nablatową z butlą gazową 15 kg, co wystarcza nam na lekko 1,5–2 miesiące, szczególnie, że jesteśmy we dwoje. A jeśli interesuje Was, ile kosztuje gaz we Włoszech, to nam udało się kupić w sklepie Conad 2 butle, każda 15 kg po 23 euro. Dziś, syneczku, tak jak ja przed laty, spójrz w te studnie przeszłości. Co w niej widzisz? Kupę. Tak, to jest kupa. To jest odpowiedź. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy kupa. Teraz rozumiesz moje życie. Pozdrawiam Was z mojego tronu. Całkiem nowego, ale już przetestowanego. W Waszych pytaniach w poprzednim naszym filmie o tym, jak urządziliśmy się off-gridowo na naszej działce, było sporo tych dotyczących toalety i sobie jak z tym radzimy. Czy chodzimy w krzaczki, czy kopiemy dołeczki, więc na naszym poprzednim majowym wyjeździe korzystaliśmy z typowej toalety turystycznej, chemicznej, bo takie mieliśmy wcześniejsze doświadczenia, ale po miesiącu stwierdziliśmy, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ potem ten zbiornik z nieczystościami i chemikaliami musieliśmy opróżniać w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, tudzież jechać z całym tym załadunkiem do znajomych, więc nie było to wygodne. Nie jest to ekologiczne, ponieważ używa się do tego sporą ilość chemii, a do tego wodę. A jak wiecie, tutaj wodę musimy oszczędzać. W związku z tym stwierdziliśmy, że koniecznie musimy zmienić toaletę na właśnie toaletę kompostująco-separującą, tudzież separująco-kompostującą, taką, na której właśnie siedzę. I tutaj zwróciliśmy swój wzrok w kierunku produktów firmy Trellino. W tym przypadku jest to model Trellino IF L. Zdecydowaliśmy się na to z kilku względów. Po pierwsze, model L. Dlaczego? Dlatego, że Przemek jest dużym chłopcem, a ta toaleta ma odpowiednie rozmiary właśnie do jego wzrostu oraz masy, ponieważ ta toaleta wytrzymuje 150 kg nacisku na deskę. Po drugie, zdecydowaliśmy się na model wykonany z plastiku, a nie na przykład ze sklejki drewniane, ponieważ nasza toaleta stoi na zewnątrz. W związku z tym chcieliśmy, żeby była jak najdłużej użytkowana, żeby się nie niszczyła, żeby była odporna na warunki atmosferyczne. Po trzecie, wybraliśmy kolor antracyt,
Także właśnie ze względów takich estetycznych, żeby wszelkie zabrudzenia były ewentualnie mniej widoczne. Dodatkowo wybraliśmy także toaletę, która jest wykonana z tworzywa sztucznego, ponieważ bardzo łatwo rozkłada się ją na części i całą można dokładnie wymyć, wydezynfekować, wypachnić. W związku z czym uważamy, że takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i higieniczne. I zajrzymy, co Ewa ma w środku. Zaglądamy do wnętrza Ewy. Pierwszą uwagę, wzrok przykuwa troszeczkę inna deska, ponieważ ta ma właśnie 2 otwory. I tutaj posiłkując się bardzo fajnym filmem, który stworzył kanał Terasfera, będziemy mówić o herbatce i o ciasteczkach, czyli części mokrej i suchej. I właśnie na tym polega fenomen kompostowania i separacji. Jeśli płyn jest tylko z płynem, a część stała tylko ze stałą, to po pierwsze mniej śmierdzi i łatwiej potem to wszystko opróżniać. Więc zaglądamy dalej, zdejmujemy tutaj pokrywę, zaglądamy, co tam dalej jest w środku. Proszę bardzo. Jak widzicie, wewnątrz tego głównego pojemnika są kolejne 2 pojemniki. Ten niebieski ma taką specjalną membrankę i to jest na herbatkę, czyli na mokre, 10 litrów. Tutaj ta część, ten pojemniczek jest na suche i jest on wyłożony specjalnym biodegradowalnym właśnie woreczkiem na odpady, także 10 litrów. Nam mniej więcej to starczy na 3-4 dni, na 2 osoby. Ok, wyjmujemy pojemnik na mokre, na herbatkę, bierzemy, idziemy pod krzaczek, dowolne drzewko i wylewamy tam, gdzie chcemy. Ten pojemniczek tu ma specjalne woreczki, wyjmujemy, zawiązujemy, możemy wykopać dołek, wsadzić do dołeczka, zakopać, ewentualnie możemy także wyrzucić to normalnie na odpady zmieszane bądź biodegradowalne. Oprócz woreczków, które wsadzamy do naszego pojemnika, warto także dorzucić jakiś suchy granulat. I tutaj mamy do wyboru kilka opcji. My dostaliśmy od producenta taki produkt, naturalne trociny drewniane, które jeszcze dodatkowo są wymieszane z węglem drzewnym. A jak wiecie, węgiel drzewny ma takie właśnie właściwości odkażające, pochłaniające zapachy, toksyny, wszystko. Wrzuca się mniej więcej 1 kubeczek, 1 miareczkę na każde posiedzenie. Ale jeżeli byście nie mieli tego, to możecie korzystać z wiórów, jeśli macie znajomego stolarza albo jesteście stolarzem. A jeśli nie macie dostępu do wiórów, to my wymyśliliśmy sobie takie rozwiązanie, mianowicie naturalny, kukurydziany koci żwirek. Przed pierwszym użyciem wsypujemy miareczkę naszego granulatu i po skończonym posiedzeniu bierzemy kolejną miareczkę i zasypujemy to, co tam stworzyliśmy pięknego. A po skończonej robocie zamykamy kibelek i jak widzicie, tutaj jest zmontowana deska cicho zamykająca się. Dodatkowo, dzięki współpracy z firmą Trellino, od której otrzymaliśmy tą toaletę, mamy dla Was specjalną ofertę, to znaczy jeśli klikniecie w link, który będziecie mieć w opisie, to dodatkowo podczas zamówienia któregoś gotowego zestawu toalety otrzymacie zestaw gadżetów, w którego w skład wchodzi właśnie taki specjalny proszek razem z węglem oraz 3 zestawy worków biodegradowalnych i jeszcze mała niespodzianka, to sprawdźcie sami na stronie, co to jest. Mam jeszcze taką dla Was ewentualnie polecajkę, ponieważ sam produkt tani nie jest, więc tutaj odsyłamy Was do filmu Łukasza i Kasi z kanału Podróżowanie, ponieważ można zakupić tylko i wyłącznie samą taką część, czyli tą muszlę separującą i samemu stworzyć resztę toalety i jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie. A teraz Was przeproszę, ponieważ mam ważne posiedzenie Rady Nadzorczej Kępy Marzeń i muszę zasiąść na swoim tronie.
a nasz tron znajduje się pod prysznicem, żebyśmy mogli w komfortowych warunkach, spokojnych na łonie natury załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Tak, Benito? A ty powiedz, gdzie załatwiasz swoje potrzeby, Benio? Ty załatwiasz tam, gdzie chcesz, co? No widzisz, my prawie tak samo jak ty. Teraz. Moje dzieciątko zawsze przy nas. W łazience też. Tak jest. A jeżeli chodzi o prąd, to nic nie zmienialiśmy. Zostawiliśmy ten panel 420 W plus tego Fossibota. Jeżeli ktoś z Was dotarł tu pierwszy raz i nie widział tego filmu, zapraszam Was do obejrzenia pierwszej części o off-gridzie na naszej działce sycylijskiej. Na pewno gdzieś tutaj podrzucę Wam linka do filmu. Zasilamy nim lodówkę, laptopa, jedną pompę wody, hydrofor, odkurzacz, wszystkie elektronarzędzia. Jeszcze ani razu nie zabrakło nam tutaj prądu przez te 2 miesiące, jak byliśmy teraz na tym wyjeździe jesiennym. Dlatego uważam, że naprawdę niewiele w życiu potrzeba do szczęścia. Niewiele tak naprawdę nam wszystkim potrzeba oprócz słońca, dobrego humoru, dobrego nastawienia, pięknych widoków i przede wszystkim dobrych ludzi. A jeżeli chodzi o ludzi, o życie tutaj na Sycylii, już niedługo kolejny odcinek, w którym pokażemy Wam fantastyczne restauracje, fantastyczne miasteczka i bardzo fajnych, ciekawych ludzi, z którymi bardzo się tutaj żyliśmy i zaprzyjaźniliśmy. Także zapraszam Was do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, do następnego odcinka i wolność i pokój.